Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Ciebie zaprosić w podróż, w której poznamy sieci komputerowe. Omówimy pokój What is Networking. Jest to pierwszy pokój drugiego modułu Network Fundamentals, czyli podstawy sieci. Jest to temat, bez którego żaden specjalista od cyber security się nie obędzie. Nie można go pominąć. Jest to temat bardzo rozległy. Dzisiaj tak naprawdę tylko otrzemy się o ten temat. Także serdecznie zapraszam. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, to zrób to teraz, aby nie pominąć kolejnych publikacji. A teraz przechodzimy do zadania pierwszego. Co to są sieci? Sieci są to zwykłe rzeczy połączone ze sobą. Na przykład krąg przyjaciół, połączonych poprzez wspólne zainteresowania, hobby i umiejętności. Przykładami sieci w naszym życiu, sieci otaczających nas, jest na przykład publiczny transport, infrastruktura energetyczna, spotykanie i witanie się z sąsiadami i system pocztowy. Będąc bardziej specyficznym, w informatyce sieci komputerowe opierają się na tych samych zasadach, natomiast używają urządzeń elektronicznych. Dla przykładu, żeby wysłać wiadomość w sposób tradycyjny, należało napisać list i wysłać go pocztą. Natomiast używając sieci komputerowych, można wysłać wiadomość e-mail lub użyć komunikatora WhatsApp. Dlatego też używasz swojego telefonu, by dostać się do jakichś źródeł, do jakichś zasobów, na przykład social mediów, czy też zadzwonić do rodziny, przyjaciół, przeczytać jakiś news. Później omówimy dokładniej zasady działania sieci komputerowych, jak te wiadomości są wysyłane, komunikaty. Natomiast w informatyce sieć komputerowa jest to co najmniej 2 urządzenia. Górna granica jest nieograniczona. Jakie urządzenia mogą wchodzić w skład sieci komputerowych? W tych czasach może to być smartfon, może to być laptop, może to być pralka, lodówka, zmywarka, żarówka. Mogą być to kamery uliczne. Nie od dzisiaj wiadomo, że istnieją systemy rozpoznawania twarzy, dzięki którym można znaleźć daną osobę, która jest w kręgu zainteresowań organów ścigania, służb, w tłumie ludzi w jakimś mieście. Kamery mogą również służyć do znajdowania samochodów, szczytywania tablic rejestracyjnych, kierowania ruchem, na przykład zmieniania świateł ulicznych, czy w rolnictwie. Sieci komputerowe są integralną częścią naszego codziennego życia. Zbierają dane pogodowe, dostarczają prąd elektryczny do naszych domów. W dzisiejszych czasach sieć energetyczna jest siecią inteligentną. Jest zbudowana z tysięcy, jak nie setek tysięcy czujników, które na bieżąco informują centralę, czy jest napięcie na danej linii, czy go nie ma. Jeśli nie, automatycznie prąd jest przekierowywany inną linią
do miasta, do osiedla, aby nie było tak zwanych blackoutów. A jednocześnie odpowiednie służby są informowane i jadą na miejsce. Nikt nie czeka na feedback od klienta. Dodatkowo szczytują obciążenie sieci i mogą nim sterować, zarządzać. Są to tak zwane sieci smart grid, ale nie o nich mowa. Można by było o nich nakręcić kolejny odcinek. Natomiast tutaj rodzi się kolejny wektor ataku w cyberbezpieczeństwie. Otóż, co jeśli ktoś dostałby się do takiego centrum zarządzania smart grid i wprowadził w błąd te czujniki albo wyłączył prąd w całym mieście, w całym kraju, doprowadził do tak zwanego blackoutu. Przyszła mi teraz na myśl taka sytuacja z 2002 roku, w którym to Rosja, gdy zaatakowała Ukrainę, to było 24 lutego 2022 roku, dokonała ataku cybernetycznego na sieć KASAT. Jest to sieć satelitarna amerykańska. Atak polegał na rozesłaniu jako aktualizacji Vipera Acid Rain, który skasował całą zawartość pamięci modemów satelitarnych. Sparaliżował komunikację sił ukraińskich, co również się odbiło rykoszetem na 5800 turbin wiatrowych, głównie w Niemczech. Turbiny te korzystały z modemów KASAT i zostały sparaliżowane. Oczywiście dalej produkowały prąd, natomiast nie było z nimi żadnego kontaktu. Musiano w nich manualnie zmienić modemy, bo nie było możliwości zdalnego zarządzania, zdalnego sprawdzania stanu tych turbin. Także tutaj mamy już realny atak na sieć energetyczną. To samo tyczy się sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych. A wracając do stacji pogodowych, istnieje tak zwany efekt motyla. Stacje te zbierają temperaturę, ciśnienie, wilgotność, prędkość wiatru, które to dane są danymi podstawowymi do ustalenia pogody na przyszłość. Oczywiście są również dane z satelitów, dane z balonów meteorologicznych, natomiast jeśli ktoś zmodyfikowałby temperaturę nawet o 1 stopień w stacjach pogodowych, mógłby wprowadzić w błąd superkomputer, algorytm i doprowadzić do błędnej pogody. Wprowadzić chaos. Bo z pięknej pogody nagle okazałoby się, że być może idzie sztorm. Poniżej mamy diagram przedstawiający sieć. Dobrze, tutaj mam jeszcze pytanko. Jakie słowo klucz łączy wszystkie urządzenia razem? Będzie to sieć, czyli network. Dobrze. Punkt pierwszy, czyli co to są sieci komputerowe, został omówiony. Mam nadzieję, że w sposób dogłębny omówiłem, troszeczkę od siebie dodałem informacji, żeby
sprawić, by ta lekcja była bardziej ciekawa i podać realne przykłady z życia. Zadanie drugie. Co to jest internet? Otóż internet to jest gigantyczna sieć komputerowa złożona z mniejszych sieci połączonych ze sobą. To jest taka prosta definicja w telegraficznym skrócie. Używając naszego poprzedniego przykładu z Alice, wyobraźmy sobie, że Alice poznała Zajana i Tobiego i chce go przedstawić Bobowi i Jimowi. Ale problem polega na tym, że Bob, Jim mówią w jednym języku, a Zajan i Tobi w drugim. I Alice w tym momencie jest takim pośrednikiem między nimi. Dzięki temu mogą utworzyć sieć przyjaciół. Protoplastą internetu był ARPANET. Projekt, który powstał w latach 60. ubiegłego wieku. Ten projekt był stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i był pierwszą udokumentowaną siecią komputerową, która działała. Ale zacznijmy od początku, czyli jak to się wszystko zaczęło, jak powstał internet, co było motorem napędowym. Otóż wszystko zaczęło się w Związku Radzieckim, który to w roku 1957 wystrzelił satelitę Sputnik na orbitę okołoziemską, co było impulsem do wyścigu technologicznego. Stany Zjednoczone były w panice, że przegrywają wyścig technologiczny ze Związkiem Radzieckim. Rok później, czyli w roku 1958, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych otworzył agencję ARPA, czyli Advanced Research Projects Agency, która to rozpoczęła pracę nad ARPANETem. 29 października 1969 roku przesłano pierwszą wiadomość LO między komputerami w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles i Stanford Research University. Był to komunikat LO. Miało to być login, natomiast sieć uległa awarii. I tylko dotarły pierwsze dwie litery ze słowa login. Sieć ARPANET to nie jest internet, ale był protoplastą internetu. Używał zbioru protokołów NCP, które to do komunikacji wymagały po pierwsze ustanowienia połączenia, adresowania, wykrywały błędy, wykrywał te protokoły błędy i wykonywały te retransmisje. Także jeżeli jakiś pakiet nie dotarł, był retransmitowany, jeżeli był błąd, to również był retransmitowany, mógł dojść w różnej kolejności. Dane były dzielone na pakiety. W roku 71 został wysłany pierwszy e-mail. W 72 powstała DARPA, czyli zmieniono nazwę ARPy na DARPA.
W latach 70. opracowano protokół TCP/IP, natomiast 1 stycznia 1983 roku ARPANET przechodzi na protokół TCP/IP. Czyli to jest taki oficjalny dzień narodzenia internetu. Ponieważ TCP łączył wiele różnych sieci. Nie zapominajmy, że równocześnie w Europie istniała sieć X25. I protokół TCP połączył te dwie sieci. I tak powstał internet. To jest początek internetu. Dlatego też ARPANET jest nazywany protoplastą internetu, nie sieć X25. On połączył dwie sieci. Sieć amerykańską z siecią europejską. Ostatnią datą bardzo ważną w historii internetu było powstanie usługi www. W 1989 roku Tim Berners-Lee stworzył usługę www, która to łączyła trzy filary: HTML, język HTML, adres URL i protokół HTTP. Oczywiście nie mylmy usługi www z internetem, bo to są dwie różne rzeczy. www jest tylko częścią internetu, ale miało bardzo znamienny wpływ na rozwój internetu. Większość osób kojarzy internet z www, ze stronami internetowymi, z wymianą informacji. Tutaj mamy przedstawiony jeszcze diagram przedstawiający sieć internet poglądowy, bardzo uproszczony. Te sieci z kolorowym tłem, pomarańczowe, zielony, niebieski, czyli sieć numer 1, 2, 3, są nazywane sieciami prywatnymi, Private Network, natomiast ta część sieci, która jest na białym tle, jest siecią publiczną. A jeszcze mamy ostatnie pytanie. Kto wynalazł www, czyli World Wide Web? Oczywiście był to pan Tim Berners-Lee. Ja sobie pozwolę wkleić. Zadanie drugie wykonane. Zadanie trzecie. Identyfikowanie urządzeń w sieciach komputerowych. Aby poprawnie komunikować się w sieciach komputerowych, musimy mieć możliwość identyfikowania innych, jak również bycia zidentyfikowanym. Bo jaki jest sens rozmowy, jeśli po całym dniu okaże się, że nie wiemy nawet, z kim rozmawialiśmy? Urządzenia sieciowe są podobne do ludzi pod tym względem, że mają dwa poziomy identyfikacji. Na przykład ludzie mają dane osobowe i odcisk palca. Dane osobowe mogą się zmienić. Można pójść do urzędu, zmienić nazwisko. Można zmienić płeć. Natomiast odcisków palców już nie można zmienić. I to jest ten punkt, po którym można znaleźć tą osobę, daną osobę, mimo że ktoś zmienił dane osobowe, płeć itd. W urządzeniach sieciowych mamy adresy IP i adresy MAC. Adres IP się zmienia, może być przydzielany przez serwer DHCP, może się zmienić w czasie. Natomiast adres MAC jest zapisany na stałe w karcie sieciowej i jest unikalny na skalę światową. Natomiast
Oczywiście to jest definicja. W realnym świecie i adres IP może być stały, na przykład przydzielony nam adres stały od naszego ISP, czyli dostawcy internetu. Jak również adres MAC może się zmieniać. Windows 10, 11 ma wbudowany mechanizm losowej zmiany adresów MAC, na przykład w kawiarni internetowej, w kawiarence internetowej, w publicznym, podczas korzystania z publicznego Wi-Fi. I można w bardzo prosty sposób podszyć się pod czyjś adres MAC. Ta technika nazywana jest spoofingiem MAC. Przejdźmy do adresacji IP. IP jest to skrót od Internet Protocol. Jest to protokół warstwy sieciowej. Adres IP składa się z 4 oktetów. Każdy z oktetów może przyjąć wartość od 0 do 255. Mówimy tutaj o adresie IP wersji 4. Czyli tak naprawdę adres IP jest to wartość 32-bitowa. Każdy oktet ma 8 bitów, 8, 16, 24, 32. Tutaj mamy przykład adresu prywatnego. Adresy IP prywatne mogą się powtarzać, ale w różnych sieciach. W jednej sieci nie mogą się powtórzyć, bo doszłoby do tak zwanego konfliktu adresów IP. Natomiast już w drugiej sieci, na przykład w drugiej firmie, u kolegi, u sąsiada, w sieci LAN, w sieci prywatnej, taki adres już się może powtórzyć. I nie będzie to żadnym problemem. Natomiast w sieci publicznej nie ma dwóch takich samych adresów. Mamy dwa typy adresów. Adresy prywatne i adresy publiczne. Ja pozwoliłem sobie zrobić taką małą ściągawkę. To jest zakres adresów IP. Czyli mamy klasy ABC. Klasa A to zaczyna się od 10.0.0.0 do 10.255, 255, 255. Maska 8-bitowa. Adres klasy B prywatny zaczyna się od 172.16.00 do 172.31, 255, 255. Maska 255, 240. O maskach powiemy sobie w przyszłych lekcjach. I adres prywatny klasy C to będzie 192.168.00 do 192.168.255, 255. I tutaj jest maska 16-bitowa. Oczywiście często tą maskę się zmienia tutaj na 24-bitową, natomiast nie wolno przekroczyć tych zakresów, bo przejdziemy już na adresy publiczne. A co się stanie, jeśli użyjemy adresu publicznego w sieci prywatnej? No może dojść do takiej sytuacji, że DNS zwariuje, że będziemy mieli adres publiczny jakiejś usługi, do której będziemy się chcieli odwołać i zamiast odwołać się do jakiegoś adresu IP, który znajduje się w sieci publicznej, gdzieś w internecie, będziemy się odwoływali do własnego komputera albo do jednego z komputerów naszej sieci LAN. Także tu trzeba być uważnym. Poniżej mamy przykłady adresów IP.
to jest adres IP klasy C, adres prywatny, adres publiczny i znowu adres prywatny i publiczny. Oczywiście te dwa komputery, ten i ten, są w jednej sieci i używają jednego adresu publicznego. W każdej sieci domowej na przykład jest przydzielony jeden adres publiczny do każdej sieci korporacyjnej. Zależnie jeszcze, ale dla uproszczenia przyjmijmy, że tak jest. Dlaczego tak się dzieje? Otóż mamy ograniczoną ilość adresów IP w wersji 4. Jest ich 4 miliardy, nieco ponad 4 miliardy. Natomiast podłączonych urządzeń do sieci jest 50 miliardów. I żeby to wszystko zadziałało, komputery w sieci lokalnej mają adresy prywatne i dopiero na wyjściu mają przydzielony jeden adres publiczny. Czyli 500 komputerów w sieci korporacyjnej może mieć przydzielony jeden adres publiczny, co bardzo zaoszczędza adres IP. Usługa, która w tym pomaga, nazywa się NATem. Jest to Network Address Translator. Ale o niej również opowiemy sobie w późniejszym terminie. Mamy dwie wersje protokołu IP. Wersję 4, o której mówiliśmy sobie wcześniej, i wersję 6, która jest już 128-bitowa. Adres IP w wersji 6 pozwala zaadresować już 340 biliardów adresów. No i płynnie przechodzimy do adresacji MAC. Adres MAC, czyli Media Access Control, jest to 48-bitowy, unikalny identyfikator karty sieciowej. Jest on unikalny na skalę światową, czyli na świecie nie ma dwóch urządzeń o tym samym adresie MAC. Te adresy MAC są zapisane w ROMie karty sieciowej. Teoretycznie nie da się ich zmienić. Praktycznie, jak już wspomniałem, system Windows 10.11 przypisuje losowe adresy MAC w kawiarenkach internetowych, w publicznych hotspotach. Jak jest zbudowany adres MAC? Otóż pierwsza jego połowa, czyli pierwsze 6 znaków, jest to identyfikator producenta, a drugie to jest unikalny identyfikator interfejsu. Zapis ten jest w postaci heksadecymalnej, czyli tutaj mamy notację heksadecymalną. Co jeszcze? Adres ten może być podrobiony, czyli tak zwany spoofing. Przechodzimy do praktyki. Jeszcze tak tylko wspomnę, że adres MAC jest bardzo ważnym adresem. Jest używany przez switche, czyli przyłączniki, i przez routery. Przez switche w sieciach LAN i przez routery w sieciach WAN. W sieciach WAN jest używany do realizacji tak zwanego skoku, czyli przejścia pakietu z routera na router. Ale o tym również później, tak, tylko wspominam informacyjnie. Przechodzimy do zadania. Tutaj w tym zadaniu jesteśmy w hotelu, w którym pobierana jest opłata za dostęp do sieci Wi-Fi. Alice uiściła taką opłatę, natomiast Bob nie.
I jeżeli Bob chciałby dostać się do strony TryHackMe, jego pakiet trafi do śmietnika, jego zapytanie. Natomiast co możemy tutaj zrobić? Otóż, jak zdążyliśmy się zorientować, filtracja adresów na tym routerze Wi-Fi odbywa się następująco. Otóż sprawdzany jest adres MAC urządzenia. I jeśli urządzenie jest dodane do białej listy, czyli może korzystać z internetu, czyli jeżeli ktoś zapłaci. Natomiast Bob nie chce płacić, ale chce skorzystać ze strony TryHackMe. Co musi zrobić? Skopiować adres MAC karty sieciowej Alice i tym sposobem uzyska dostęp do internetu. Proszę. Uzyskaliśmy naszą flagę. Jeszcze tak tylko nadmienię. Jeśli w jednej sieci LAN będą dwa urządzenia, które będą miały ten sam adres MAC, sieć nam tego nie powie, tak jak jest to w przypadku konfliktu adresów IP, że dostaniemy komunikat, że doszło do konfliktu i tak dalej. Natomiast tutaj takiego komunikatu nie dostaniemy, natomiast mogą pojawić się i na pewno pojawią się takie utrudnienia, iż część pakietów będzie trafiała do nas, czyli do Boba, część pakietów będzie trafiała do Alice, bo switch będzie wariował. Raz uzyska pakiet od Boba, zaktualizuje tablicę MAC, potem uzyska od Alice, zaktualizuje tablicę MAC, najpierw przypisze do portu pierwszego adres MAC, ten tutaj z końcówką 39, potem do portu drugiego i w odpowiedzi na przykład strona TryHackMe, część tej strony może zostać wysłana do Boba, część do Alice, będzie tutaj z tej strony będzie retransmisja, będzie odświeżanie i tak dalej, także należy również na to zwrócić uwagę, że w tym samym czasie dwa urządzenia, jeśli mają ten sam adres IP, może to powodować i zapewne będzie powodować utrudnienia w korzystaniu z sieci. Ja już skopiuję sobie tą flagę, bo przyda nam się do ukończenia zadania trzeciego. Udało się. Dobrze. Teraz tak. Trzeba rozwinąć nazwę IP, czyli Internet Protocol. Kolejne sekcje w adresie IP nazywane są oktetami. A ile sekcji ma adres IP? 4. Adres IP w wersji 4 składa się z 4 oktetów. I teraz rozwinąć nazwę MAC, czyli Media Access Control. Ja pozwolę sobie skopiować. Mamy to. Zadanie trzecie zostało ukończone. I tak oto doszliśmy do ostatniego zadania. W zadaniu tym omówimy fundamentalne narzędzie sieciowe, którym jest ping. Jest ono szeroko używane przez zespoły IT, administratorów sieciowych, administratorów systemów operacyjnych do diagnozowania działania sieci. Narzędzie ping opiera się o protokół ICMP. Służy do testowania
połączenia lokalnego, dostępu do sieci, sprawdzania, czy DNS działa poprawnie. Składnia polecenia ping wygląda następująco. Wpisujemy w terminal lub konsolę polecenie ping i adres IP urządzenia, z którym chcemy się skomunikować. Urządzenie może być w sieci lokalnej, może być w sieci internet. Możemy również używać adresów domenowych, adresów stron internetowych. Może przeanalizujmy przykład, który mamy na stronie TryHackMe. Tutaj zostało wykonane polecenie ping do adresu 192.168.1.254. Jak widzimy, jest to adres z puli prywatnej. Najprawdopodobniej może to być adres bramy, czyli urządzenia, które umożliwia nam dostęp do internetu. Dlaczego tak wywnioskowałem? Bo brama zazwyczaj ma pierwszy adres dostępny lub ostatni, czyli 192.168.1.1 lub 254. 255 jest adresem rozgłoszeniowym. Ale to nie jest takie ważne, z czym się komunikujemy w tym przypadku. Omówmy poszczególne linijki. Tutaj mamy informację, że pingujemy właśnie z tym adresem. I mamy pierwszą odpowiedź z czasem 2 milisekundy. Te czasy są bardzo ważne. Czym mniejsze, tym lepsze i czym mniejsze różnice między nimi, też lepiej. Nie powinny być te różnice zbyt duże. Tutaj jeszcze jedna wartość TTL, czyli Time to Live. Jest to tak zwany licznik, który zlicza liczbę skoków, czyli przejście z routera na router. To nie są liczby sekund. On jest stosowany, aby nie doszło do zapętlenia. Wyobraźmy sobie sytuację, że pakiet jest przesyłany z routera A do B. Z jakiegoś powodu on wraca z powrotem z B do A i tak on sobie krąży między dwoma routerami w nieskończoność. Z czasem, gdyby tych pakietów nagromadziło się więcej, to sieć by się zatkała. Natomiast ten licznik przy przejściu na każdy kolejny router jest zmniejszany o 1, czyli jeżeli on skoczy sobie na następny router, będzie jego wartość się zmniejszy na 62, potem 61, 60 i gdy dojdzie do zera, pakiet zostanie zniszczony i w odpowiedzi uzyskamy, że licznik został przekroczony. Tutaj jeszcze mamy takie statystyki, że 6 pakietów zostało wysłanych i 6 wróciło, co nam mówi, że wszystkie pakiety do nas wróciły, czyli sieć działa. Żaden pakiet nie został zagubiony i to jest dobry znak. Czas 5000 milisekund to nie jest ten czas stąd, to nie jest suma tych czasów, to jest suma czasu działania programu ping, narzędzia ping. Każdy pakiet jest wysyłany z opóźnieniem około 1 sekundy, czyli 1000 milisekund. Tutaj jeszcze mamy czasy odpowiedzi. Minimalny, średni, maksymalny i odchylenie. Czyli tak, minimalny czas to było 2 milisekundy. To był najszybszy czas, po którym otrzymaliśmy odpowiedź. Czyli ten tutaj. Średni to jest 4 milisekundy, to jest średnia wyciągnięta ze wszystkich czasów, a maksymalny 10 milisekund. Odchylenie czasowe wynosi 2,8,
Czym mniejsze to odchylenie, tym lepsze. Czym te czasy średnie mniejsze, też jest lepiej. Jeśli w grze online byśmy mieli tutaj wartość 300 milisekund średnie, albo skoki, dużo skoków do 300-500 milisekund, a to by oznaczało, że nie mamy szans w tej rozgrywce. A jeszcze może zademonstruję działanie polecenia ping. Jak wcześniej wspominałem, możemy spingować siecią lokalną, czyli ja sobie sprawdzę adres mojej bramy. To jest 10022. No i widzimy, 4 pakiety zostało wysłane, 4 wróciło, żaden nie został zagubiony. Średni czas działania programu, czas działania programu to jest 3 sekundy, 3000 milisekund. Tutaj mamy poszczególne czasy odpowiedzi, poniżej 1 milisekundy, czyli bardzo dobrze. TTL ustawiona 255 i czasy. Najmniejszy 0,2 milisekundy, średni również 0,2, maksymalny 0,3, odchylenie poniżej 1 milisekundy i tak powinno być. Teraz spingujmy może wirtualną Polską. Również możemy używać nazw domenowych. A tutaj już zostało wysłane 6 pakietów. Te czasy opóźnienia są już większe, bo widzimy 29 milisekund, 47, 37 i tak dalej. I tu już odchylenie jest 5 milisekund. Gdyby ona była jeszcze troszeczkę wyższa, 10-15, to już moglibyśmy mówić, że sieć jest rozchwiana. Tutaj mamy minimalne opóźnienie, średnie i maksymalne. Otóż możemy również pingować do sieci WAN w adresach IP. Dobrze, i to by było na tyle. Co jeszcze możemy zrobić właśnie za pomocą polecenia ping? Jak wcześniej pokazałem, niepotrzebnie zamknąłem, pingowałem z bramą, czyli z tym adresem 10022 bodajże. I jeżeli nie dostałbym odpowiedzi, to znaczyłoby, że mam problem w mojej sieci lokalnej, że mój router nie odpowiada, może jest wyłączony, może się zawiesił. I to, że nie mam internetu, inni nie mają internetu, może znaczyć, że jest problem z moim routerem. I zazwyczaj to jest to. Natomiast jeśli ping przechodzi, wraca od mojej bramy, od mojego routera, ale nie ma odpowiedzi na przykład od wirtualnej Polski, to znaczy, że nie ma internetu, że dostawca zawiódł. Coś się zadziało. Jest jeszcze trzecie wyjście, często jest to pytanie rekrutacyjne. A co jeśli ping pójdzie, ale na przykład na adres tutaj 888, ale już nie ma odpowiedzi ping od adresu wp.pl. No to znaczy, że jest jakiś problem z DNS-em. DNS to jest taki system, który w skrócie telegraficznym zamienia adresy domenowe na adresy IP, bo te są używane w sieciach komputerowych, są używane adresy IP. My używamy adresów
dla nas przyjaznych adresów domenowych. Natomiast finalnie one są, te adresy domenowe, zamieniane na adresy IP. Dobrze, to by było na tyle. Zróbmy zadanie. Czyli tak, musimy spingować z adresem 8.8.8. To jest DNS Google'owy. Przełącznik "-c" w terminalach Linuxowych oznacza, że będą wysłane tylko 4 pakiety. Gdyby tego przełącznika nie było, ten ping wykonywałby się w nieskończoność. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Mamy 4 pakiety. 4 wysłane, 4 otrzymane. I otrzymaliśmy flagę. W systemach Windows nie musimy dodawać tego przełącznika "-c". Automatycznie, domyślnie wysyłany jest tylko 4 pakiety. Wkleję może flagę. Jakiego protokołu używa narzędzie ping? Jest to protokół ICMP. Jakiego polecenia użyjemy, aby wykonać ping z adresem 10.10.10.10.10? No oczywiście wykonamy polecenie ping i adres IP 10.10.10.10. I przechodzimy do ostatniego zadania, które tak naprawdę przekierowuje nas do kolejnego pokoju, który omówimy następnym razem. Także do zobaczenia. Jeśli się podobało, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja na dzisiaj się żegnam i mam nadzieję, że ta lekcja była dla Ciebie przyjemna i jestem pewny, że na pewno wyciągniesz z niej dużo cennych informacji. Starałem się urozmaicać zadania poprzez dodatkowe komentarze. Do zobaczenia.